tak hejtowali ten update do Great War Reduxa. Tak mówili, zajączku, nie ma co klikać, nie ma co testować. A proszę bardzo, jaką żeśmy potężną seryjkę, rozumiesz, z Kaisera na Great Warze ugotowali jeszcze z zajęczym amebizmem. Jak zając machnie serię w Chojczanie, no to mucha nie siada. No siada czy nie siada? No siada czy nie siada ta mucha? Erkus, pozwól no! Powiedz, mucha siada czy nie siada? Nie siada. Nie siada. No nie siada, no widzicie. Jak zając machnie serię w Hearts of Iron, to mucha nawet nie siada. Proszę bardzo, jak pięknie, że nam się szykuje Totalen Creek. Shalom, witam serdecznie, zając z tej strony, kłaniam się niziutko, witam i zapraszam na dzisiejszy spocony odcinek. Tak sobie siedziałem, kminiłem przez chwilę. Przez chwilę siedziałem, kminiłem, Radio Zając, polecam bardzo serdecznie. Siedziałem, kminiłem, co my możemy tu zrobić i przede wszystkim tak, to... No potwierdzić, że Zając jest amebą, ale jednocześnie geniuszem Hearts of Iron. To jest po pierwsza rzecz. Druga rzecz to, że możecie zostawić łapki w górę i soczyste komentarze. Mucho importante. Możecie również zajrzeć na naszego Discorda znajomego, czy na Twitchy, na streamy, gdzie Zając praktycznie codziennie wieczorem sobie ze żbiczkami siedzi, gra i gaworzy na różne tematy. Tak, przerywamy tą bitwę o Verdun, bo my się tu przebić nie przebijemy. Spróbujemy jeszcze wyrównać linię frontu pod Nancy. Jest szansa, że te lasy i uszkodzone forty jakoś przebijemy z 3 kratek, zaatakujemy. Ale generalnie tak, no duży minus, że Zając no nie ogarnął wszystkiego, jak to powinno lecieć. Tu nam mu troszeczkę wprowadzenie ekonomii wojennej nie wyjdzie na czas, ale mam nadzieję, że będzie można to podreperować. Że ja nie ogarnąłem, że jak nie lecimy w plan Schlieffena, no to... To jest jamnik w Pickelhaubie, czy ja dopiero teraz tym widzę? To jest piękny jamniczek w Pickelhaubie. O Jezus. Że Zając ogarnął, że jak polecimy tamtym drzewkiem, to plan Schlieffena nie zostanie uskuteczniony, a to oznacza braku wojny z Belgią. Ja im nawet cofnąłem gwarancję i chciałem im ręcznie wypowiedzieć wojnę, ale niestety nie ma tyle war tension, więc na razie Belgia jest poza naszym zasięgiem. Także plan na dzisiaj jest taki, że spróbujemy przebić się tędy. Jeżeli się nie przebijemy, no to na razie lecimy na front wschodni do Rasyi. No bo tutaj raczej nie ma co się przepalać, aż nie zmodernizujemy, nie unowocześnimy troszeczkę armii. Także proszę Państwa, zapraszam na dzisiejszy piękny, spocony odcinek. Nasze dywizje dotyku kaiserkowego myślę, że można podciągnąć pod linię frontu nową. Wy tu zostajecie pod tym Verdun, to będzie dobra prowincja na przyszłość. Tutaj też nie ma co atakować, bo tu jeszcze będzie ciaśniej lasy, piątki pod Sedanem. No szkoda tego fortu, bo tutaj była jedna dywizja z cipką dosłownie organizacji i myślałem, że to przepchniemy na siłę, ale niestety Chojczan jak jest amebistyczny, tak dalej pozostaje amebistyczny. Także się tym kompletnie nie przejmujemy. Szczerze? No ja na razie mi się podoba ten rework Teutonów. Póki co mi się podoba. Jak ogarniałem sobie to do wojny, tak na to nawet w sumie nie patrzyłem i to jest w sumie chyba mój błąd, nasz błąd towarzyszy, bo my wspólnie tworzymy tę serię oczywiście, gdyby w sumie nie propozycja widza na Discordzie, nawet bym nie wiedział, że jest update do tego, więc to dzięki widzowi na Discordzie macie tą serię. I gdybym ogarnął co jak tu wygląda, doczytałbym o tych blokadach na Schlieffeny. Selecting this branch won't give you the Schlieffen plan or the Schlieffen Moltke plan. No w sumie ta, no bo to nie był plan Schlieffena na pierwszą wojnę, a Moltkiego tam zmodernizowany. Kurde. No dobra, ale bawimy się, fajnie jest, testujemy nowe możliwości, fajnie, no seria nie przymula, inaczej jakoś tak, no. Górskie dywizje zaraz zaczniemy robić, może jakieś desanty na tego, zaraz flota nasza może wypłynie. Tak, będzie dobrze, tak. Dobra, żeby nie przegadać całego odcinka, lecimy. Nie no, co ty gadasz, tam zostało 15 dni na tą ekonomię wojenną, a jeszcze muszę ten akt przepchnąć w Reichstagu. Co prawda mamy 100% poparcia, dosłownie rząd jedności narodowej na czas wojny. If the law pass in the Reichstag, unlocks war economy focus branch, ok, przechodzi. Nie możemy od razu to podpisać dyrektywą kaiserową, muszę czekać 21 dni. Czy nikt nie był przygotowany na tą wojnę? To nie jest tak, że Zając tylko zaspał. Wszyscy w Reichstagu zasnęli. Na 15 dni deficyt budżetowy. Dobra, to się ogarnie jakoś tam. Tu mamy drzewko na Polski, rozumiesz, ale trzeba Polskę ogarnąć. Secure the loyalty unionów.
Może być, machniemy, tam w ogóle jest drzewko na okupację Belgii, którego nie zrobimy. To jest niesamowite, jak ja to zamebiłem. O, zając przynajmniej zawsze zaskakuje. Z zającem... Jezus, to jest 11 dywizji. To jest 11 dywizji. Ottoman kupił Breslau, nie? Od dzisiaj Breslau to jest enklawa Kebabiniego. Budki z KM na każdym rogu. Jezus, czeka nas seria od Kebabiniego do Kebabiniego. Nie przekonacie, zajączka. Nie przekonacie. A, Waffen! Gdzie są nasze dywizje? Tu są nasze dywizje. Dobra, diaboły. Do szturmu. Do szturmu. Tu jest 1 000 000 piechoty. Ja bym chciał, żeby ta piechota się przestała atakować, żeby posłać diaboły do przodu. Potem wy wrzucicie jako support. Dobra, diaboły weszły. Dobra, jeden diabeł walczy. Teraz rzucaj was, żeby rozszerzyć kombat. Wrzucaj was. No i tutaj przepalamy. Nie wiem, czemu kombat jest 90, a tylko jeden diabeł wszedł. To powinny co najmniej dwa diaboły Belzedupy walczyć. No, ale damagę robimy. 170 na takim niegościnnym terenie jest nice. Przetestujemy też te bataliony gazowe, że tak powiem. Dotyk chloru, tak zwany. Ikonkę też im możemy zmienić na jakiś taki bardziej, że tak powiem... O, może być coś takiego, pyk. I 4 dywizje takie szkolimy. Dotyczek chloru. Tymczasem bitwa pod Nancy. Żeby nie było, w Afryku też trwa aktywny konflikt. Zwłaszcza teraz jak Brytyjczycy dołączyli. Tutaj odcięliśmy kolejną dywizję. Przebijamy się do tej rewolty w południowej Afryku. Fajnie, jakby oni do nich byśmy dotarli, włączyli do sojuszu, to by nam pomogli z południową Afryką jak najbardziej. A tutaj udało nam się zająć Papuę Nową Gwineę, tą południową australijską, zanim tu się jakiekolwiek dywizje pojawiły. Porty żeśmy na szybko zablokowali. I tu mamy jedną dywizję na Wyspach Solomona. Jedna dywizja brytyjska. Ty, bo tu w ogóle jest Staging Port, a tu dobra, to niech on sobie pójdzie i ty wejdziesz na jego miejsce i nie będzie cieśniny. No i elegancko. No i cały czas walczymy pod to Nancy 73, nasze Belzedupy wypalają dywizje francuskie w okolicy. Hashtag przepchnął ustawę zezwalającą na finansowanie wojny. Kaiza i OHL musi teraz, znaczy będzie mógł dekretami, tak? Tylko że nie udało się właśnie deficyt. Czy nam dało te debuffy? 40% consumer goodsów. Tak, mamy deficyt budżetu. Ja rozumiem, że ja się tego pozbędę, nie? Bo te 40% consumer goodsów to jest paraliż totalny naszej gospodarki, jeżeli o to chodzi. W Bundesradzie tej ustawy nie musimy przepychać, a to znaczy, że mamy odblokowany ten cel narodowy. Teraz mamy 35 dni, dobra, git. Nie wiem, czy my tą Afrykę utrzymamy. To jakieś kociołki żeśmy nawet porobili, ale tu przez tą Saharę są przejścia i musielibyśmy każde z tych przejść de facto bronić albo się przez nie przebić, co jest w naszym wypadku niemożliwe. Spróbujemy zniszczyć ile się da dywizji wroga i potem chyba cofniemy się gdzieś na jakąś sensowną linię obrony i po prostu będziemy trzymać tą Afrykę, żeby odciągać dywizję nieprzyjaciela. Tu z RPA wiąże większe nadzieje, jeżeli chodzi o możliwości puszowania. A natomiast tutaj te wysepki żeśmy całkowicie wyczyścili. To te 8 dywizji można by w sumie też przesłać do RPA. Tak samo widzę, że Japonia szykuje Wargola, ale my tutaj jesteśmy całkowicie zabezpieczeni. 4 dywizje bronią Qingdao przed inwazją. Tu tylko wysepki zostały, z żadnej linii frontu nie ma, więc te 8 dywizji bezpośrednio do RPA poleci na linię frontu. Natomiast pod Nancy nasza ofensywa trwa i o dziwo, może my się przebijemy. Znaczy oni tu mają dużo kratek, gdzie mogą podrzucać dywizję, ale zadajemy im na pewno duże straty podczas tej bitwie. Większe niż jakbyśmy się bronili. Szkoda tylko, że przez to Verdun nawet nie ma za bardzo jak ich kontrować. O, właśnie podrzucili jedną dywizję. No ale gdzieś tam dywizję jednostki nieprzyjaciela przepalamy. On tu jeszcze wrzucił 17 dywizji na kratkę w tych górach. Przepala sobie atryszyn. Spokojnie. Trzymać to panowie. Weź tu dalej ataki, żeby stąd nic nie wypełzło. Tą dywizję też wiem, że bez organizacji. No kolejną niestety podrzuci. Finansowanie ekonomii wojennej. Dobra, w końcu zrobiliśmy ten cel narodowy. Czy to też musi przejść przez Reich, tak? Nie, my to od razu przepchnęli.
To ten narodowy dług powinien nam zmodernizować. Poczekaj, bo tu mamy nasze bonusy do wojny, to są te reformy socjalne, co my robili. O, tutaj mamy efektywny dług narodowy, dobra. I to jest to, zamiast 40% consumer goodsów idzie tylko 15, factory output, dockyard output, infrastruktura, militarki, okej, fajnie. Drobne epidemie, ale to przejdzie, tak to jest jak się prowadzi wojnę totalną. Reichstag Election, tu mamy 200 dni. O, lekcje z lotaryngii, to mnie interesuje. Artylery atak plus 10, rozumiesz? Rekrutowalna populacja minus 10, ale populacja na razie jest git, w razie czego będziemy więcej poboru robić. Na froncie wschodnim na razie cisza. Natomiast na zachodnim cały czas mamy szansę, ryzyko kuszą nas, że my po prostu to przepchniemy z Bułgarią i temu. Okej, ty, Bułgaria by się przydała. Jak najbardziej. To by pewnie dobiło Serbię i Albanię. A, no i jeszcze Kebabini nie wszedł do wojny. No tak, mamy luty 15, Kebabini jeszcze nawet nie jest w wojnie. No właśnie, i Kebabini i Bułgaria właśnie weszły do wojny, a my mamy nowe działa chałbiczno-oblężnicze. Doskonała wiadomość. Czy to kończy drzewko naszego rozwoju? Nie, tutaj są Hozweisery 589 dni. A w sumie bada je od razu? Tak, badaj od razu, tu za 340, na razie zostaw i uderzymy w kierunku, to się bada, ale ja zapomniałem o działach kolejowych, także musimy na szybko wybadać działa kolejowe. Dobra, zostawmy ten front wschodni, i poczekamy aż przybędą te dywizje z gazami bojowymi, z tą większą jeszcze ilością artylerii. Zatrzymać to natarcie, polecimy sobie na razie front wschodni, wyzwolimy kongresówkę, wykorzystamy... Kurde, oni tu też mają sporo dywizji. To jest, rozumiesz, 12 dywizji, to jest 8 dywizji. I to nie są aż takie jakościowo złe dywizje, jeżeli chodzi o wyposażenie. Powiedzmy, że tutaj z terenu Prus machniemy. Fajnie byłoby z kongresówki zrobić generalnie kociołek. Nie wiem, czy będziemy mieli wystarczające możliwości na przeprowadzenie takiej akcji. Natomiast front zachodni na razie zostaje tak jak był. Poczekamy, niech sami atakują się, wypalają. Mamy kratkę do przodu, także to my mamy na razie wygrywamy. Warscore jest po naszej stronie, to my ich wypchnęliśmy, poza tym to my utrzymujemy Alzację i Lotaryngię. Dobra, Kebabini w wojnie, to pomoże na pewno w Afryku. Tylko jak Egipt zostanie wezwany do wojny, tutaj Kuwejty zajęte. Kuwejty też jeszcze nie zostały wezwane do wojny, no ale Serbia dzięki temu powinna szybko skapitulować, dzięki wojskom bułgarskim. Dobra, zaczynamy. Diaboły do ataku, piechota za nimi, pyk, od razu, dobrze to wygląda. 230 w soft ataku. Przepalamy te dywizje. Jak będą chcieli coś podesłać, to oczywiście kontrujemy na flankach. No i rozpoczynamy tak zwaną wiosenną, marcową ofensywę w kongresówce. Świetnie, pierwsze prowincje zajęte. Od razu tutaj pod Łomżą żeśmy w ogóle się przebili. Jednego diaboła rzuć, żeby tu leciało natarcie. Jednego rzuć piechotę, żeby mu pomagali kontrować. Tu w ogóle jakieś forty porobili. Co ty w ogóle sobie myślisz? Mordeczko. A wy rozchodzicie się do przodu. Gdzieś supply huby są, linie kolejowe. Tu jest linia kolejowa. Najbliższy supply jest w Sielcach i Warszawie de facto, albo w Grodnie. Wiem jak to brzmi, ale na razie jedną armię z zachodu musimy przerzucić na wschód, żeby nam nie brakło dywizji na tworzenie tego kociołka. Ale naprawdę fajnie, jakbyśmy główną carską armię odcięli na terenach kongresówki. A to jest możliwe, tylko musimy mieć wystarczająco dużo dywizji, które będzie szło za naszymi... O właśnie, bo to już na przykład brakło dywizji piechoty, żeby mu pomóc. O, weszła dywizja piechoty, świetnie. Ty od razu prowadzisz natarcie i ty od razu też atakujesz, żeby organizacji nie odzyskali. Diaboły do przodu. Przez rzekę będziecie atakować, ale trudno, ty mu pomóż z tej strony. No i tu robimy wyłom. Dywizja od Bułgarii, jedna bułgarska dywizja, super. Wyślemy od razu na front wschodni. Dobra, ale front wschodni tutaj nie jest tak katastrofalny, jak był front zachodni. W sumie w I wojnie światowej to front zachodni był gorszy niż wschodni, nie? No bo na wschodzie to mimo wszystko wojna manewrowa. Nie siedzenie w okopie i czekanie, aż kolejna paczuszka gazu spadnie na głowę. W sumie te Sielce też powinniście atakować. Tutaj możecie nawet odpuścić ciebie, diaboła puścić z tej strony. I byśmy zajęli Słonim Supply Huba, Brześć Litewski Supply Huba i Sielce Supply Huba. I potem lecimy bezpośrednio już na Lwów, Polski, żeby odciąć całą kongresówkę. Naprzód husaria, uderzać Polacy! Nie tym razem.
O, ty, wy nawet mieliście kontrolować dywizję, a się przebiliście. Ja nie zdałem naszej potęgi, proszę państwa. Atakuj dalej, atakuj dalej. W sensie ataki to są tak zwane kontrujące, przytrzymujące. Kolejne decyzje, bardzo dużo mechaniczek. War propaganda, no tak, Japonia weszła do wojny. I mówisz o desantach. No nie wszystkich, nie będziemy w stanie obronić wszystkich wysepek, bo byśmy za dużo musieli dywizji trzymać, tylko te kluczowe bronimy. Do Afryku właśnie przypływają nasze dywizje z Papui i tutaj na razie puszujemy, gdzie jeszcze nie ma Brytyjczyków. Tu trzeba będzie dywizję podesłać. Od razu kontrolować natarcie, gdzie się przebiliście. Jak macie przebicie, to supportować też, rolować obronę nieprzyjaciela. Epidemie się skończyły, spoko. Żeby pomagać na kolejnych odcinkach. A co wy się znudziliście? Proszę puszować dalej. Tutaj musimy do Brześcia Litewskiego się przebić. Czy to są jakieś forty? Nie ma fortów wokół Brześcia Litewskiego. Czy wy dalej zamiast kontrolować dywizję, wy się przebijacie pod Warszawę? A kto wam pozwolił tyle się przebijać? No tak głęboko to już nie wchodzić. Tutaj możecie tylko pod Warszawą przeciąć linie zaopatrzeniowe. Możesz wejść z tej strony zaatakować. No i jest szansa, że zrobimy gigantyczny kociołek. No to jest front wschodni, no na zachodzie tak się miało dziać. No jakby... O, USA neutralność. Gdyby ktoś nie był amebą i ogarnął, że plan Schlieffena wymaga planu Schlieffena, no to ta wojna by już może byłaby zakończona, nie? Ale niestety ktoś jest amebą. Także jest jak jest, proszę państwa. Warszawą nas na razie o dziwo nie interesuje. Zakręcaj tu i jednego diaboła pełnego rzuć tu, żeby ich skontrować. O właśnie. Dobra, 2 kluczowe z 3 punktów zdobyte. Jeszcze tylko Brześć Litewski i już mamy bezpośrednio potem możliwość wyłomu na Lwów. A wy nie możecie stąd wycofywać dywizji. Nie wiem, czy zaraz nie odpuścimy pełnego szturmu, żeby przypadkiem nam nie zaczął uciekać z kociołka. O, tu się możemy wrócić jednak do Schlieffena. Schlieffen Moltke plan. O! I usuwa nam tego Heringa, który to czekaj, Heringer, kto to kurwa jest? Nie wiem, który to jest ten Heringer, ale ktoś musi ponieść konsekwencje za ten fatalny plan wojenny. Ja oczywiście umywam rączki, co złego to nie ja to wybrałem. I tutaj możemy wrócić jednak do Unlock Decision Schlieffen Moltke i usuwać te wszystkie rzeczy. No powiem wam tak. Możemy to zrobić, albo dalej możemy iść w ciężką artylerię. Dobra, poczekajmy, bo chyba bez Moltkiego się nie obejdzie. Jak tam już jest 20 dywizji na kratkę w tych lotaryngiach, to my nie przejdziemy. Jedyne co to przez Belgię. Także na razie to zostawiamy. Surowce odcinane. Czy my coś tu musimy jeszcze zrobić? Tu czekamy na Polskę. To nie możemy być w czasie wojny. O właśnie, integrację ekonomii. Jak tam z tym naszym Reichstagiem? 140 dni. Może być ciężko, żeby to wszystko ogarnąć. Nie chcę nic mówić, ale od północy nasze dywizje podchodzą pod Lwów. Zaraz z kongresówki może być gigantyczny kociołek na całej długości linii frontu. A to byłby wielki sukces na froncie wschodnim. Utrata wielu dywizji. Jeżeli chodzi o... Czekaj, gdzie jest? Mamy tego? Oni mają około tam powiedzmy 200 dywizji, 1 000 000 strat. My mamy 165 000 na razie i to jeszcze jak waliliśmy głową w mur w Verdun 137 000. Więc jakość tego naszego teutońskiego oręża jest wybitna. Dosłownie. To nie jest śmieszkowanie. Skracaj sobie linię frontu. Wy macie bezpośrednio pod Verdun, pod Lwów lecieć. Okej. Tutaj słonimy trzeba zabezpieczyć. No i wylećcie do przodu. Tu brakuje właśnie dywizji piechoty, która by asekurowała, na przykład to by skontrowała, żeby diaboły mogły iść do przodu. Ale spoko. Lublin właśnie wyzwoliliśmy, proszę bardzo. Skontruj tę dywizję, pyk. Atakuj dalej. Jednym diabołem, nice. Teraz jakby Austro-Węgry ogarnęły i zrobiły własną kontrofensywę, albo zawczasu Lwowa nie straciły. Może to się nie spodobać. To tu został na zachodzie Ludendorffowi, ale od Ludendorffa kolejne dywizje zabieramy z frontu zachodniego i na wschód ładujemy. No niestety jest jak jest, potrzebujemy więcej dywizji na wschodzie. Jak wygramy na wschodzie, będziemy mogli z powrotem przerzucić dywizję na zachód. Kurde, mieliście zdobyć Brześć Litewski, a nie zrobić z niego kociołka. No dobra, niech będzie, powiedzmy. Bo tu jest jeszcze supply hub. Co prawda te 2 supply huby ze Solonina i Siedlec wystarczają. Dobra, tu mamy kolejne przebicie i w sumie brakuje nam jednej krateczki. Jednej jedynej krateczki.
żeby zrobić kociołek, nie? Tutaj między Rzeszowem a Lwowem przetniemy carską linię obrony. Tylko nasze dywizje są trochę wykończone. Została ostatnia kratka, nie? A organizacji już brakuje. Wszystko wrzucać tu na południe. To przebicie jest teraz kluczowe. Możemy kogoś do frakcji zaprosić. Kogo? Jest i on! Legenda Great War'a. Dawaj, derwiszem. Dawaj. Potrzebujemy ciebie. Kurde, no 2 bitwy na przedpolach Lwowa i Rzeszowa i nie jesteśmy w stanie się przebić. Odpal może force attack. Za wszelką cenę musisz przejść. Jeszcze tutaj atakujemy na 2 kratkach. Pod kowalem już. Żeby jeszcze bardziej sięgnąć ten nasz wyłom. Tak jak nasze dywizje są rozstawione. Tutaj musimy więcej dywizji w kierunku tego naszego głównego szpicy natarcia podciągnąć, jak żeście ten Brześć Litewski zdobyli. Kurde, no i trochę irytujące są te przejścia przez pustynię, bo co z tego, że tutaj to wypchnąłem, jak teraz bym musiał dosłownie linię w sumie obrony rysować, żeby oni stali i pilnowali, bo bot będzie cały czas łaził. Nie wiem, czy jest sens tą Afrykę zdobywać. Tutaj w ogóle, dopiero pierwsza brytyjska dywizja się pojawiła, którą sobie możesz odciąć. Puszujemy do Egiptu? Może z Kelabiniem na Synaju się spotkamy? I w RPA nasze dywizje lekkie też spokojnie sobie radzą z... Aha, tu są... Co to za jakaś linia frontu? Weź to napraw. Podeślij tu dywizję. Doktrynek kolejny, dobrze, za setkę, jeszcze chwila i skończymy pierwszowojenną doktrynę, a potem rozumiesz, że przewaga ogniowa, bum, 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 bombymy dalej. Tu musimy teraz cały czas atakować, non-stop uderzenia. Powiedziałem non-stop uderzenia, nie przerywać natarcia. Przebili się, o kurde. Dobra, mamy kociołek. Kongresówka jest kociołkiem i kto nie wierzył w zająca? Kto nie wierzył w zająca, że to wypoci? Dobra, teraz panowie pełna łogień, a wy już możecie na wschód lecieć. Spokojnie, Polaki, wyzwolimy was. Wyzwolimy was, a potem kongresówkę stworzyć możemy, w sensie Królestwo Polskie. Tak jest, Królestwo Polskie, a potem przełączymy się na Poliaków i zdradzimy Kaisera. I dołączymy do Ończunci. No i przez tą głupią linię frontu nasze dywizje, nie wiem czemu one cofały się gdzieś tutaj pod jezioro Wiktorii, one już były na linii frontu i teraz nam odcięli jedną dywizję, musimy ją wyciągnąć. Nie wiem, czy nie zrobimy więcej dywizji na walkę w Afryku, tych lekutkich, żeby kontrować tą francuską armię. No i na froncie wschodnim to jest zabawa, rozumiesz? Wchodzi taki dotyk kajzerki, dotyka maciakową dywizję. Treaty of London. Dotyka taką maciaczkową, rozumiesz, dywizję i... O kurde, można wpływać na tego, na te kraje. Wojna psychologiczna. Będziemy finansować gazety w Bułgarii, Rumunii. Szkoda, że nie można opcji kaiserowej teutońskiej we Francji czy Wielkiej Brytanii tego. O, ty, Hotzweiserki razy 100. Kaiser dzwonił pogratulować zwycięstwa w kongresówce, ale tak patrzę, że my serio musimy się tymi teutonami ścigać z naszą polityką, z naszą ekonomią, z zmęczeniem wojennym. I mamy poszczególne cele, które mogłyby nam opóźniać to wymęczenie wojną. I na przykład tutaj możemy sobie dodać 50 dni until winter comes, czyli do tych mocnych debuffów. Albo możemy zaimplementować wojenny socjalizm, Który odblokuje nam wojenną ekonomię, nawet totalną mobilizację. I potem mamy Hindenburg program. Tygodniowa stabilka, ale efektywność i produkcja. Na razie ekonomia jest spoko. Przemysł mamy tak rozkręcony, że tu non-stop walczymy. Moglibyśmy wystawiać dywizję Menpary, w sumie większym problemem niż sprzęt. Także zrobimy sobie tutaj połączone ćwiczenia bardziej, żeby te Hotzweiserki spoko, ale też doktryna wojenna. W sumie Hotzweiserka ostatniego już kończymy badać, nie? Dobra, jednego boosta przepajam, ale dla doktryny. Dla doktryny jak najbardziej, żeby jak najszybciej skończyć pierwszą wojenną doktrynę. No dobra, no i teraz się skupiamy na... Czy ty zabrałeś stąd dywizję? Nie, ty pozwoliłeś, dobra, przez chwilę myślałem, że tu jest 5, a tu w Verdun jest 5. Nie no, bez jakichś porąbanych dywizji, to bez Belgii nie przejdziemy. Skupiamy się na razie kierunek wschodni. Poisonus gas shell, tego bym chciał. Ale to czekaj, te gazy poisonowe, to on boostuje tylko te dywizje, ta? 400 dni. Gaz maski. Myślicie, że Ententa też będzie korzystać z tego? Dobra, wybadaj gaz maski, żeby nie było przypału.
I my musimy to teraz, że tak powiem, produkować, tak? I co? I to znowu nam zmodyfikuje... Poczekaj, bo ja to muszę dodawać fizycznie. Tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj możemy wielbłądy sobie władować. No nie, dobra, czyli poczekaj, bo to jest gdzieś musi być wykorzystywane, bo to jest inny, czekaj, Poisonous Gas Cylinder, Poisonous Gas Shell. Dotyk chloru. Czekaj, bo ja już mogę was wystawić, nie? Weź was wystaw. Pyk. Dobra, to są te dywizje. I one Poisonous Gas Cylinder używają. A co używa nam tego Poisonous Gas Shell? A, dobra, bo to mamy... W zastępstwie tego, dobra, czaję, no to nie, no to my chcemy Poisonous Gas Artillery, zdecydowanie. Zdecydowanie. I to są nasze już takie dywizje tam na te Alzację, Lotaryngię, rozumiesz, i przebijanie głową w mur. I to są dotyczki chloru. I one na razie są rezerwą i my to szkolimy. No i teraz się wszystko zgadza. Dobra, bo to są te... Dobra, no to wszystko... Teraz rozumiem. Mea culpa. Wszystko wiem, wszystko czaję. Jak tam sprzętowo... Tylko tych nowych rzeczy brakuje. Karabinów dużo, hozwajzerki, wszystko na plus w magazynach zalega. Świetnie, ofensywa na wschodzie trwa. Żeby przyspieszyć likwidację tej kongresówki, powołamy osobną armię pod dowództwem Mackensena. I on tutaj z rozkazem, rozumiesz, cyk puszu, będzie to sobie atakował, czyścił, żeby to już sprawniej i płynniej szło. I nie wiem, czy my nie spróbujemy zrobić czegoś znowu chciwego, mianowicie mały kociołek tutaj w okolicach Bukowyny. 20, proszę szybko policzyć, ile to jest dywizji. 20, 28, tu jest kolejne 21, to 49, no z 60 dywizji w kongresówce carskich, odciętych. Brzmi dobrze, brzmi fajnie, brzmi smacznie taki kociołeczek, także aprobujemy. Na razie nasza ofensywa bardziej na wschód troszeczkę zastopowała, bo większość dywizji tutaj na południe ciśnie i likwiduje ten kociołek w kongresówce, więc nie mamy aż tylu dostępnych sił. Oho, bitwa o Warszawę, keski spadają, ale żeśmy trafili na spadające keskunie. Słodkie spadające keskunie, dobrze. Tutaj domknęliśmy tą Bukowinę. Nie, no patrz, tutaj nie jesteśmy w stanie. Z całej kongresówki zrobiliśmy kociołek, tutaj ten na kilka dywizji nie udało nam się odciąć. Niesamowite. Dobra, ale to już nie ma takiego znaczenia w tym wypadku. Technologie kolejne, świetnie. Karabinek 98AZ. Rozpocznij badania za pomocą Mausera. Podczas I wojny światowej Warszawę Rosjanie bez walk oddali, nie? Nie było żadnego tej bitwy o Warszawę. Oni po prostu się wycofali z tej kongresówki koniec końców. Ale mogę się mylić, tak mi się wydaje, bo nie, żebym coś kojarzył. Tu czekamy, czy lecimy w... Jednak plan Moltkiego, więc tego na razie nie ruszamy. Możemy nie, no tego to w sumie szkoda robić, kolonie. Pytanie, czy my wschodnia granica... Tutaj Belgii potrzebujemy. Wywiad. Czy wywiad nam coś pomoże? Nie. Dobra, zróbmy establish KRA. Resource, Production, Efficiency, Grow i kara za brak surowców oraz odblokuję decyzje jakieś. Możemy zrobić. Wiecie co jest najlepsze? Że my tutaj się przebiliśmy przez tą Afrykę Zachodnią. Ja nawet linie kolejowe tutaj do supply hubów na północ, południe pobudowałem. Tak, może to nie jest Bongo-Kelgijskie, ale to jest nasza Afryka Zachodnia. Ale Włochy dołączyły do wojny. I teraz... z tej kawałku włoskiej Etiopii, właściwie Somalii, zaczęli nam się rozlewać, ale na szczęście Dervish State jest na posterunku i pilnuje tego. Oho, desant japoński na Qingdao. Obronijcie się, jesteście troszeczkę odcięci tutaj, ale na spokojnie się bronicie. W ogóle zmniejszyli wielkość tego Qingdao portu traktatowego. Doktrynek lądowy, pysznie. Lek Infantry, Breakthrough, Soft Attack, tanki, nie no to piechota, no tanki my, po co komu tanki? Tanki, gdzie czołgi przyszłością tej wojny? Po co, na co, komu? Czołgi do niczego się nie przydadzą. Upadek Warszawy, wyzwolenie Warszawy spod carskiej okupacji. Dobra, świetnie, dobijcie te ostatnie dywizje, front w Salonikach, ciekawe. Ostatnie dywizje brojące się de facto w okolicach Przemyśla. O, my w sumie możemy, ja dopiero teraz zwróciłem uwagę, że my teraz mamy ten rząd jedności i tak dalej na czas wojenny i możemy te ustawy wszystkie zrobić, na siłę przepchnąć, oni się będą tak czy siak zgadzać. Teraz możemy na przykład Poliakom, rozumiesz, mamy 397, to git, że mamy zabezpieczone. Problem jest taki, że przedłużająca się wojna
powoli będzie rozbijać tę naszą jedność polityczną w Reichstagu, no ale nic na razie z tym nie zrobimy. Okej, kociołek z 30 dywizji, które gdzieś tam się Florynka zagłada. Carskiej armii we Florynce. Dobrze to brzmi, dumnie to brzmi. Epicko to brzmi Florynka. Ta Florynka będzie waszym kociołkiem. Nice, jeszcze ten kociołek mi zlikwiduj. Jezus, jak to pospadało pięknie. No dobra, straty ofensywne niewielkie, natomiast po stronie maciakowej 3 miliony i zredukowaliśmy ich armię co najmniej o połowę, mi się wydaje. To jest pogrom, to jest, proszę państwa, pogrom armii... Oj, co ja zrobię? To jest pogrom armii carskiej. Dobra, panie Mackensenie, pan lecisz na front wschodni już na całości. Myślę, że tutaj można puścić na razie autopush. Nie będziemy tylko naszym dotyczkiem Kaisera gdzieś tam atakować, przebijać się. Oskar von Hunter dostanie specjalistę od piechoty i go od razu zatrudnimy. 42, tak, już zatrudnimy ciebie. A ty, mordeczko, nasz Max von Gauwlitz, dobrze jakbyś dostał eksperta od artylerii, specjalistę, bo ty masz potencjał na awansowanie, nie? I wymienimy Hermana von Steina, bo on w sumie nie jest walczący. I byśmy go wymienili... Żeby ten awansował, to żeby większe bonusy, nie? Bo tam będzie ekspert, geniusz i tak dalej. O właśnie, wymieniamy was miejscami, nie? Tylko 42 kosztujesz, także git, elegancko. No i leci ofensywa. Na razie nasza armia ta dotyczkowo-kajzerowa jest na południu, tutaj pyk. Ty, odblokowały się te decyzje na Polskę? Tak, możemy Królestwo Polskie stworzyć. Szczerze? Szczerze? Zróbmy Królestwo Polskie, jestem ciekaw. Okej, ten cel narodowy daje nam dostęp do zwiększenia wydobycia. Na razie nas to nie interesuje. Tą kongresówkę na razie zostawmy, to zostawiamy. Kampanię botów. Flota na razie, jak zauważyliście, stoi i odpoczywa. Nie ruszamy jej na tego. Tu political power, conscription. Kurde, patrzę, czy nie mamy gdzieś jeszcze manpowera w drzewku ukrytego. Właśnie, do floty. Trzeba zrobić, dostać się do tych bonusów do floty, jeżeli mamy gdzieś tam kminić, szpącić na Wielką Brytanię. Mam pewne ambitne plany, ale nie będę wam zdradzał. Weź poprowadź jeszcze linię kolejową tutaj przez Bongo Kelgijskie, żeby nasza Afryka Wschodnia i Zachodnia miała w razie czego połączenie kolejowe. No, nie będziemy aż tak zależni od konwoi. Cyk, upadek Kijowa. Najpierw Warszawa, potem Kijów, następny przystanek Piotrogród. Przypominam, o, upadek Mińska, jeszcze Mińsk po drodze. To wszystko na autopuszu już lecimy. Ej, zrobienie tego puszu, rozumiesz, z Prus do Lwowa, żeby odciąć całą armię carską, no może nie całą, ale połowę. No zobaczcie, oni ledwo są w stanie teraz pokryć linię frontu, mając jeszcze gorsze jakościowo armię. Zanim oni wystawią kolejną armię... Geniusz zajęczy. Rehabilitacja za katastrofę na froncie zachodnim. Na razie tutaj sobie stoimy, chillujemy, pojedyncze dywizje bronią się przed gigantyczną armią francuską, kupując czas. Rewolucja wrześniowa, proszę bardzo. Mamy abdykację cara. Car jest odpowiedzialny za katastrofę na froncie wschodnim. A to oznacza, że zbliżamy się do wydma komunizmu. Dobra, High Seas Triumph, Capital Ship Attack Armor plus 10%. Dobrze, jak tam nasza flota. Na razie oczekuję. Nie wypuszczać go z pociągu, bo jeszcze u nas bagno narobi. Tu w ogóle są cieśniny, śmieszne, że tutaj przez te Kurlandię, Inflanty można przejść. I my w sumie jesteśmy tuż pod Piotrogrodem dzięki temu. W sensie to tak czy siak się przebiliśmy. Ale śmieszne, że tu są przejście, cyk, 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 cieśninka, nasza piechota się przebija. Nie, derwisz skapitulował, spokojnie, my to zaraz ogarniemy. Nie będziemy inwestować w Grecję, bo Grecja jest naszym rywalem w tej wojnie. Są działa kolejowe, dobra. Możemy zrobić super heavy railgun. Weź to wybadaj. Nie wiem, jak to się stało, że ja zapomniałem o działach kolejowych na bieżący konflikt. Możemy wrzucić do produkcji. Pyk, bydlaczka jednego. Od razu rozpocznij produkcję. Możemy kosztem troszeczkę supportu, equipmentu. Oj, pierwsze braki w surowcach. Możemy na szczęście od Kababiniego chromosomy ziopać za darmo. Od USA kupimy wolframy. Git. Dobra, ale myślę, że na dziś styknie. Na dziś naszej wojny totalnej wystarczy, jeżeli chodzi o pola I wojny światowej. Na zachodzie bez zmian, na wschodzie proszę bardzo z dużymi zmianami. Praktycznie w jeden odcinek żeśmy rozwalili Imperium Carskie. W Afryce gdzieś tam w tych koloniach się trzymamy i wykorzystujemy to, że ani my nie mamy wystarczająco dywizji, ani oponent.
A natomiast w Azji nasze kolonie tu 4 w Qingdao stoją i większość wysepek dalej jest pod naszą kontrolą. Tu widzę, że chłop się desantował i nagle wyparował aż dywizję, bo zajął tylko wysepkę bez portu, także tutaj pyk i wrócisz na Saipan. Śmiesznie wygląda Pacyfik z tymi kaizerowymi koloniami. Proszę Państwa, pięknie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jutro na początek, znaczy jutro w jutrzejszym odcinku, w następnym robimy Polskę. Tak jest. Robimy Polskę jako wsparcie na kaizerowy wysiłek wojenny. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się, do następnego. Ciść.